Witam serdecznie. Konkurencja to najlepsza rzecz, jaka nam kierowcom mogło się przytrafić. Jej brak najlepiej ilustruje dynamiczny rozwój Łady 2107 przez ponad 30 lat. Jej obecność powoduje, że nawet projektując samochód, który i tak pewnie będzie się sprzedawał jak ciepłe bułeczki, czyli samochód z modnego dzisiaj segmentu miejskich crossoverów, koncerny i tak muszą kombinować, aby wyróżnić się z tłumu. Dowód stoi obok mnie. Zapraszam na test Kia Stonic. Nie tak dawno, siedząc w bagażniku Skody Karoq, rozprawiałem na przykładzie Seata Ateki, jak to koncern Volkswagena, sprzedając technicznie zbliżone do siebie auta wyglądem, wyposażeniem, nadaje każdemu z nich indywidualny charakter. Koreańczycy poszli o krok dalej, mimo że siostrzany Hyundai ma Kone, Stonic nie jest jej kopią. Ba, nawet nie jest do niej zbliżony technicznie. Kona ma inną płytę podłogową, inny rozstaw osi, inne wymiary, inną cenę i inne opcje wyposażenia, z których warto wymienić napęd na 4 koła, automat i mocny silnik. Stonic ma napęd naprzód, tylko skrzynie manualne i silniki, które nie można nazwać sportowymi. Zwróćcie uwagę, że Kii nikt nie zabronił wsadzić do Stonica choćby silnika ze Stingera GT albo innych gadżetów, ale jednak tego nie zrobili. Dlaczego? To jest właśnie efekt konkurencji i poszukiwania niszy w niszy, czyli w odróżnieniu od choćby tej Kony, Stonic nie celuje po prostu w segment miejskich crossoverów. Stonic celuje w segment miejskich, prostych, tanich, nieskomplikowanych, lekkich crossoverów. I choć na niektórych bogatych zachodnich rynkach taki koncept na samochód może być surowo oceniony, to wydaje się, że w Polsce może być strzałem w dziesiątkę. Jak powinien wyglądać crossover, który odniesie sukces? Modnie. A co to tak naprawdę oznacza? Personalizacja to w tym przypadku słowo klucz. Wiele żywych kolorów na dwozie do wyboru z kontrastowym kolorem dachu i lusterek, spore felgi aluminiowe o dynamicznym wzorze, karoserię, która z jednej strony jest muskularna, ale powinna posiadać charakterystyczne dla tego modelu kształty i przetłoczenie, tak żeby na parkingu nie mieć wątpliwości, które auto jest nasze. W przypadku Stonika można uznać, że udało się spełnić wszystkie wyżej wymienione założenia. Stonic może się podobać. Zadziornie wyglądający przód samochody z charakterystycznym grillem i mocno zarysowaną linią reflektorów nadają całości sportowego sznytu. Nie zapomniano o plastikowych osłonach dolnych krawędzi karoserii, a kontrastowy dach rozpoczyna się od słupków A. Także obudowy lusterek polakierowano w kolorze dachu. Linia boczna samochodu została przecięta przez mocno zarysowany słupek C, który przyciągnięto w poprzek linii dachu. Pomysłowe i bardzo dobrze wyglądające rozwiązanie. Z tyłu Stonic podobny jest do znacznie większego modelu Sportage. Najmniejszy crossover Kii wygląda modnie, zadziornie, ale zarazem nieprzesadnie. Z punktu widzenia kierowcy Kia Stonic jest oczywiście rozpoznawalna, jeśli chodzi o markę. Prawda, widzimy tu znajomą kierownicę, znajome przyciski, znajomy styl, pokręteł czy nawet czcionek na przyciskach. Wiemy, że siedzimy w Kii. I cóż, bardzo mi się podoba na przykład ta podcięta u dołu kierownica, co prawda nie jak się to ma do mocy silnika, ale wygląda to całkiem dobrze. Możemy tu też parę rzeczy spersonalizować, na przykład taki panel, on może być podobno nawet pomarańczowy, tak wyczytałem w dokumentacji i nie wyobrażam sobie, jak to może wyglądać, ale no już teraz na przykład jest to kolor, jak widać, taki, no nie wiem, grafitowy, ma to prawdopodobnie korespondować z tym szarym na drzwiach, a to z kolei z tym szarym, skórzanym takim fragmentem na nie najgorzej wyglądających i nie najgorzej też sprawdzających się w dłuższej trasie fotelach. Jeśli chodzi o materiały wykończeniowe, to chyba Was nie zdziwi. Wszędzie jest twardy plastik, również na drzwiach, również na boczkach, a nawet, co mnie zdziwiło, tu po lewej stronie jest zupełnie twardo, po prawej no może 2 mm pianki, albo raczej tworzywa tam pod spodem. No poza tym wszędzie jest oczywiście zupełnie twardo. Mamy tu takie wstawki dekoracyjne, które chyba nawet nie miały udawać aluminium. Po prostu jest to taki, a nie inny plastik. Tu trochę piano black, tu też trochę piano black. No całość to się jak najbardziej składa i to całość zdecydowanie nie najbrzydszą. Jeśli chodzi o spasowanie, możemy tu zrobić takie testowe szarpnięcie. Uwaga! Cały panel delikatnie się odkształca, ale nic nie hałasuje po lewej stronie. Dokładnie ten sam efekt. Możemy tu jeszcze próbować, też się odkształca, ale też nie hałasuje. O, to może być trudne.
a jednak zaliczone. Dobrze, tu solidne spasowanie, jak słychać, wszystko jest dobrze przykręcone. Jeśli chodzi o wymiar praktyczny, no to mamy schowek raz, schowek tu na telefon 2, USB 12V, schowki na kubeczki, schowki, uchwyty na kubeczki, schowek pod podłokietnikiem, zresztą nawet, może będzie widać, ładnie wykończony tam na dole. Całkiem sensowna kieszeń w drzwiach, tu miejsce na niewielką butelkę, trochę jeszcze miejsca na inne drobiazgi, no i miejsce przed pasażerem, które się otworzyć nie chce, ten schowek, a to dlatego, że, i tu nie wiem kto to wymyślił, ale to jest akurat cennik naszego samochodu. Jak widać, cena potrzebowała wyżej, bo to jest najwyżej wyposażona wersja XL. Jak zawsze dostaliśmy demo wersję najdroższą, ale popatrzcie, to jest instrukcja obsługi naprawdę jednego z najmniej skomplikowanych samochodów, jakimi ostatnio jeździłem. Po co tyle, a w szczególności dlaczego to musi zajmować cały praktycznie schowek. To się nawet nie chce wysunąć. Popatrzcie. No, się zaklinowało. Poza tym mamy też, nie zapomniano tu o miejscu na okulary. Widzimy taki schowek. Widzimy tutaj osobno włączane, co prawda, światełka, ale są. No także od strony praktycznej myślę, że tutaj wszystko jest na swoim miejscu, natomiast od strony wykonania też nie możemy narzekać. A jeśli chodzi o sam dobór materiałów wykończeniowych, no to w tej lidze cenowej to chyba nikogo nie dziwi. Zegary są analogowe, a wyświetlacz pomiędzy nimi jest tylko czarno-biały. Nawet w najwyższej wersji wyposażenia nie mamy szans na kolor. Wskazania na desce rozdzielczej, do czego zresztą Kia zdążyła nas przyzwyczaić, są bardzo czytelne, a obsługa komputera pokładowego i systemu multimedialnego bardzo intuicyjna. Ten system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym, obsługą MP3, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto otrzymujemy zresztą w standardzie nawet w najtańszej wersji. Podobnie elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka, elektryczne szyby, 6 poduszek powietrznych i manualną klimatyzację. Do dyspozycji kierowcy pozostaje jeszcze w droższych wersjach nawigacja z darmową aktualizacją na 7 lat. Jak widać, Kia Stonic w najtańszej wersji nie jest takim typowym golasem do zwabienia klientów do salonu, a następnie sprzedania im droższej wersji. W tym przypadku najtańsza wersja jest, jak to się mówi przy okazji aut używanych, bez wkładu finansowego. Możemy wziąć tego podstawowego Stonika i wyjechać od razu z salonu całkiem fajnie wyposażonym autem. Kia Stonic dzieli rozwiązania technologiczne i płytę podłogową z modelem Rio, ale nad głową na przykład mamy znacznie więcej miejsca. Również siedzimy znacznie wyżej niż w modelu Rio, co sprawia, że wsiadanie i wysiadanie z tego samochodu jest o wiele prostsze, szczególnie dla rosłych kierowców. Natomiast czy pochodzenie Stonika, poniekąd segmentu B, przekłada się na odpowiednią dla segmentu B ilość przestrzeni w środku, czy może jest tej przestrzeni trochę więcej? Zróbmy test w metrowca. Zobaczcie, jaki jest zakres regulacji. Kierownicę regulujemy w 2 osiach. Jej maksymalne wyciągnięcie do przodu i podniesienie to nawet chyba dla mnie odrobinę za wysoko. O, tak jest optymalnie. I teraz, jak widzicie, siedzę zgodnie ze sztuką. Na kolana miejsca mi wciąż jeszcze nie brakuje, choć jeśli przesuniemy się odrobinę za blisko, to prawe kolano może tutaj przypadkiem włączyć albo wyłączyć tryb auto w klimatyzacji, co mi się raz podczas podróży z Warszawy do Krakowa zdarzyło. Oczywiście możemy łatwo temu zapobiec, jeśli się odrobinę odsuniemy. No popatrzcie, odrobinę to nawet chyba za mało powiedziane. Tyle się odsunąłem, aż ledwo sięgam kierownicy. Oczywiście to jest rozwiązanie dla kogoś, kto ma 2,50. Ja mam tylko 2 metry, więc mogę podróżować w takiej pozycji zgodnie ze sztuką. Nad głową, tak jak zapowiedziałem wcześniej, jeszcze mamy ze 3 palce wolnej przestrzeni, więc problemu nie ma. Jeszcze może patrzcie na mocowanie pasa, jest regulowane. Możemy też, jak widać, w bardzo szerokim zakresie wyregulować zagłówek, więc naprawdę, teraz to chyba nawet za blisko podjechałem. Teraz zajmuje miejsce jeszcze troszkę, tak żeby wygodnie się wsiadało, wysiadało i siedzę wciąż poprawnie.
optymalnie. Sprawdźmy, ile miejsca jest za mną. Gdyby nie te dwa ząbki, co przed chwilą przestawiłem ten fotel kierowcy odrobinę do tyłu, to bym mógł uznać, że test dwumetrowca w Kia Stonic jest zaliczony, co by było nie lada niespodzianką. No ale popatrzcie sami, kolana wylądowały w fotelu. Co prawda mogę tak podróżować, tu jest miękko i komfortowo, ale powiedzmy, że troszkę już walczę z materią. Z drugiej strony miejsca na stopy nie brakuje. Tutaj nawet duże zimowe buty jak najbardziej się mieszczą, ale największą niespodzianką dla mnie jest tak naprawdę to, że ja nie muszę się w tym momencie garbić. Ja tu siedzę zupełnie normalnie wyprostowany, co prawda moja głowa dotyka podsufitki, ale ta podsufitka nie każe mi się garbić, a więc naprawdę niewiele zabrakło, aby ten samochód przeszedł test dwumetrowca. Teraz przesiadamy się na prawą stronę i co my tu mamy? Tunel środkowy jest zaznaczony ledwo w widoczny sposób, więc dla tej piątej osoby pewnie nie będzie to duża przeszkoda, chociaż ta piąta osoba, no popatrzcie sami, to jest umownie, można tą piątą osobę tu przewieźć, natomiast na szerokość nie będzie miała ona za wiele miejsca, więc komfortowo jeżdżąc, należy traktować ten samochód raczej jako czteroosobowy. Miejsce tutaj, światełko nad głową, nie mamy za to podłokietnika, mamy mocowanie ISOFIX, bardzo łatwe, bo tutaj już widać te punkty mocowań, więc trafimy w to z łatwością. Regulacja zagłówków, podobnie jak z przodu, również i z tyłu. Różnica tutaj jest całkiem spora, to jest najniższa pozycja, to jest pozycja najwyższa. No i w zasadzie jak na miejski samochodzik, tutaj z tyłu nie ma co szukać jakichś cudów, a jednak znajdujemy jeszcze wyjście, jak widać, port USB. Jedna, co ciekawe, nie wiem dlaczego, tylko jedna kieszeń, bo za fotelem kierowcy jej zabrakło i nie za duża, ale jednak kieszeń w tylnych drzwiach. W bagażniku znajdziemy 332 litry co najmniej, albo też 352, zależy w jaki sposób będziemy mierzyć, jakim standardem. Podłogę bagażnika solidną możemy ustawić w dwóch pozycjach. To jest taka dolna pozycja z takim lekkim garbem. Górna pozycja sprawia, że nasza podłoga jest już zupełnie płaska i pod spodem mamy jeszcze sporo miejsca na drobiazgi. Możemy też sięgnąć jeszcze głębiej. Tu mamy koło dojazdowe i kilka jeszcze drobiazgów też udało się upchnąć. Wszystko to wygląda dosyć schludnie, solidnie. Popatrzcie, ustawny bagażnik, regularne kształty, tutaj miejsca do rozciągnięcia siateczki, tutaj miejsce do powieszenia reklamówki. Tu możemy powiesić na haczyku, jak widać, podłogę i operować na tym dolnym poziomie w bardzo łatwy sposób, więc wszystko jest przemyślane. Jeszcze taka niewielka kieszeń tu po lewej stronie. No i możemy oczywiście powiększyć ten nasz bagażnik, składając oparcia. Uzyskujemy, jak widać, praktycznie płaską powierzchnię i pojemność 1152 litrów. Jak widać, samochód miejski, ale może wielkiej szafy nie przewieziemy, ale komodę i owszem. O silnikach będzie szybko, bo w sumie nie ma o czym mówić. 1,2, 84 konie, wolnosąca jednostka z 5-biegową manualną skrzynią biegów. Następnie wszystkie silniki już mają 6-biegową skrzynię, tak jak ten testowany przez nas, czyli 1.4 100 koni. Te 100 koni rozwija przy 6000 obrotów na minutę, ma też 133 Nm momentu obrotowego, dostępny przy 4000 obrotów na minutę. Z takimi parametrami rozpędzamy się do setki w 12,6 sekundy i pędzimy z niewiarygodną prędkością 174 km na godzinę i tak tego nikt nie przetestuje, samochód jest głównie na miasto. Mocniejszych silników mamy jeszcze dwa w zapasie, już turbo doładowane, 1.0 TGDI, czyli 3-cylindrowa jednostka, która daje 120 koni i silnik o najwyższej pojemności, czyli 1.6 diesel, który charakteryzuje się mocą 110 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o spalanie, to nasza jednostka średnio zużyje coś w okolicach 5,5 litra, co przy baku o pojemności 45 litrów dokładnie oznacza, że w trasie, gdzie zużyjemy 4,6 na 100, tak deklaruje producent, przejedziemy prawie 1000 km. Oczywiście
To wszystko dla Was sprawdziliśmy w osobnych filmach, więc zapraszamy. Linki w opisie. Tam znajdziecie zarówno nasze testy przyspieszenia, jak i spalania. Od czego zależą nasze wrażenia z jazdy testowej? Od samochodu, owszem, ale też od naszego własnego nastawienia do tego samochodu. Bardzo prosty, choć ekstremalny przykład, Porsche 911. Porsche, ikona samochodów sportowych, 911 tym bardziej, a więc wsiadamy, wiemy, że będzie cudownie, sportowo, dynamicznie, wyjątkowo, robimy rundkę, wysiadamy z tego samochodu i było sportowo, dynamicznie, wyjątkowo i cudownie. Więc jesteśmy zachwyceni? Tak. Jesteśmy zaskoczeni? No, na swój sposób nie. Dokładnie tego się spodziewaliśmy i choć chcemy natychmiast wsiąść, z powrotem zrobić drugą rundkę i piątą i dziesiątą, to jednak ten samochód już swoją istotą deklaruje to wszystko, co się za chwilę wydarzy. No, wyjątkiem może być Porsche GT3, które mnie akurat zaskoczyło, 911, ale to jest osobny filmik na kanale Zacharow. Inny przykład, Kia, jak jadę z tonikiem, Kia Stinger GT dokładnie, który to stałem tak przed nim i myślałem. Mocny silnik, V6, napęd na tył, piękne linie, ale paroma samochodami już jeździłem, które miały te wszystkie atrybuty, a więc to jest Kia. Poczekajmy z osądem, a więc wsiadam i wysiadam po jeździe testowej, po rundce i banan na twarzy. I mówię, wow, jest to jeden z najfajniejszych samochodów, jakimi ostatnio jeździłem. A więc pozytywne zaskoczenie, bo moje oczekiwania były niższe. I teraz odwracamy sytuację. Stoję przed Kią Stonic. Napędu naprzód, na 4 koła nie ma, automatu nie ma, mocnych turbodoładowanych silników nie ma. W sumie to niewiele brakowało, a nawet słabych turbodoładowanych silników by nie było, ale tam jakiś 3-cylindrowiec się zaplątał. No i myślę, no pewnie będzie poprawny samochód, ale raczej no takie nudy. No i teraz pewnie oczekujecie zwrotu akcji, bo ja powiem, ale wsiadłem i nagle okazało się, że jest super. No właśnie nie, bo Stonic miał na początek pecha, bo ja go odebrałem w Warszawie i musiałem przyjechać nim do Krakowa. Wolno ssący silnik, maksymalny moment obrotowy przy 4, maksymalna moc przy 6. Jak się jedzie 6 biegiem, 80 na godzinę, wciskamy gaz na 6 biegu, no nic się nie dzieje, ale to absolutnie nic się nie dzieje. Przy 2000 najśmieszniejsze, że tam gdzieś jeszcze głębiej, jak się dociśnie, to czuć jeszcze taki przycisk kick down i można go jeszcze docisnąć, stopa wpada głębiej i czujemy, że jeszcze bardziej nic się nie dzieje. Do tego, jeśli rozpędzimy się nieco szybciej, to przy 120 mamy 3000 obrotów na minutę, a więc relatywnie głośno. No, skrzynia biegów krótka, no bo musi jakby odpowiadać charakterystyce pracy silnika. No więc przyjechałem do Krakowa i myślę, no ciekawe, o czym to ja będę opowiadał podczas wrażeń z jazdy. Tylko o tym, że zgodnie z moimi przewidywaniami jest nuda. No ale w następnych dniach zacząłem jeździć tym samochodem po mieście i okazało się, że wszystko się zmieniło. I tu jest właśnie ten zwrot akcji, bo samochód jest, dlatego było dosyć dużo kompromisów w trasie, bo ten samochód jest bezkompromisowo skrojony na miasto. Siedzimy wyżej, widzimy wszystko pięknie, widoczność bardzo dobra, prześwit dodatkowy sprawia, że nie boimy się krawężników. Układ kierowniczy precyzyjny, ale nie obciążający nas zbędnymi jakimiś informacjami. Do tego skrzynia biegów nie przeszkadzająca podczas jazdy. Układ kierowniczy taki, nie powiedziałbym, że bardzo komfortowy, ale bardzo pewnie trzymający się na drodze. Naprawdę miło się tym samochodem jeździ. Silnik na 4 nawet biegu, a już tym bardziej na 3, naprawdę od 2000, o teraz na przykład od 2000 i już się fajnie zbiera. No więc wystarczy, że osadzimy ten samochód tam, gdzie Kia go pod co Kia go zaprojektowała. Czyli to, co powiedziałem na początku filmu, to nie jest
modny miejski crossover. To nie jest pełna definicja tego samochodu. To jest modny, miejski, niedrogi, lekki, prosty, nieskomplikowany, prosty, łatwy w prowadzeniu crossover. Jeśli to jest kluczem do zrozumienia tego samochodu, to naprawdę wszystko staje na swoje miejsce. Bo ten samochód naprawdę nie przeciąża nas podczas prowadzenia. Jest totalnie relaksujący, jedziemy, nic nie wymaga, niczym nie przeładowuje. Po prostu przemieszczamy się z punktu A do punktu B. Może nie daje jakichś wielkich emocji podczas prowadzenia, aczkolwiek wygląd, możliwości personalizacyjne i tak dalej, to już jakby nadrabia tymi cechami. Można by powiedzieć, że jest to na tyle bezstresowa, relaksująca jazda, że tak jak w taksówce czasem chciałoby się otworzyć książkę i poczytać, bo właśnie jest to samochód, który nie przeciąża naszych zmysłów podczas jazdy po mieście, bo nie sprawia żadnych kłopotów. Jest po prostu na to miasto skrojony. I tak właśnie nastąpił ten zwrot akcji i jeśli jesteście zainteresowani samochodem bardzo mocno uniwersalnym, to może ten turbo doładowany silnik lepiej się sprawdzi. Ale jeśli szukacie samochodu na miasto, modnego, jeszcze raz, lekkiego, niedrogiego, nieskomplikowanego, łatwego w prowadzeniu, przyjemnego w prowadzeniu samochodu na miasto, to szybko się okaże, że Kia Stonic w tej swojej niszy jest naprawdę dobra. Czuje się jak ryba w wodzie. Zresztą dba też o nasze finanse, bo nie dość, że nie kosztuje zbyt wiele, to jeszcze, pamiętajcie, to jest wolnosący silnik, a więc po pierwsze wielu kierowców nie przepada za turbodoładowaniem, bo uważa to za źródło kosztów w przyszłości, a do tego jest w stanie uniknąć kosztów już dzisiaj, zakładając do tego silnika bez problemu. Oczywiście można założyć instalację gazową, a więc można jeździć wydając mniej na paliwo. Także jeśli ktoś do tego braku skomplikowania i do tej prostoty chce dołożyć jeszcze brak obciążenia finansowego, no to zakładając instalację gazową, może mieć w tym samochodzie wszystko. Podstawowa wersja Kia Stonic kosztuje 54 990 zł. Oczywiście będzie to wersja 84-konna w podstawowej wersji wyposażenia M. Jeśli chcemy mieć mocniejszy silnik, czyli 100 koni, 1.4 testowany przez nas, to będzie to kosztowało 6000 zł więcej. Ale jeśli chcemy mieć pod maską turbo doładowany silnik benzynowy, to musimy już dopłacić też do wyższej wersji wyposażenia i wtedy w stosunku do ceny bazowej musimy dopłacić już około 14 000 zł. A jeśli interesuje nas silnik wysokoprężny, to musimy dołożyć kolejnych 5 000. W tej części Europy statystyczny klient na crossovera na miasto potrzebuje auta o niezbyt mocnym silniku, z napędem na przednią oś, z manualną skrzynią biegów i z wyglądem zadziornym, choć nieprzesadzonym. Tak się składa, że właśnie padła definicja Kii Stonic. I choć miłośnicy sportowych wrażeń, czy też miłośnicy zjeżdżania z asfaltu będą tą definicją delikatnie rozczarowani, to jednak są w tym segmencie w mniejszości. Przynajmniej, podkreślam, w tej części Europy. I jeśli dodamy do tej definicji jeszcze rozsądną cenę, bogate jak na cenę wyposażenie standardowe i 7 lat gwarancji, to choć za kierownicą bezwzględnie promujemy trzeźwość, tym razem jednak to powiem. Ten samochód jest dobry jak dżin z tonikiem. Oczywiście warto dodać, że pomysł na prosty samochód nie jest w tym przypadku unikalny, bo znamy na rynku też inne samochody, które też mają podobną koncepcję, na przykład Cactus, czy ostatnio nowość w postaci C4 Aircrossa. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy Wam takie podejście do tworzenia samochodów prostych, nieskomplikowanych się podoba. Dziękuję za obejrzenie filmu, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia.